A więc mamy trochę śniegu. Wiatru. Wygląda jak idealny dzień. No, para bombing. Coś w tym stylu. Nie ma wiatru, albo jest za mało i trochę pruszy. Wydaje mi się, że sprzęt będzie mokry po takiej akcji, ale poczekam, co zrobią ci, co wleźli na górkę, bo 2 osoby wchodziły. Szajbusy lokalne. No, tu se ktoś zleciał, zdjęli rękaw i poszli. Chyba nie widzą już nadziei. I górka moja. Halo, panie Eskimosie. Żeby jakiś testowy zjaździk walnąć. Zawrotne prędkości to nie są. Trzeba będzie cisnąć na krechę, ale to chyba starczy. Przejaśnia się, jakby jeszcze przestało pruszyć. Mam idealne okienko. Speed system. Zawsze podpinajcie speed system, dzieciaki. Wygląda nawet na to, że udałoby się trochę powjeżdżać pod górkę. To by było ekstra. No tak, panie snowboardu. Ale jest nowy level spierdolenia. Oj, chyba trzeba będzie w lewo startować i na switcha. To może być trudne. To nie będzie takie łatwe. Kurwa, wiatr zdech. Źle mi na tą stronę na kant. Niewiele z tym mogę zrobić. A liściem to w ogóle jakaś patologia. Ale no, spróbujmy. No. Tak. Nie. Kurwa, nie. Much, but it's something. Trochę śniegu w komorach, tu i ówdzie. Ale to nie tragedia. Tutaj trzeba zapauzować i powiedzieć, że to, co widzicie w tej chwili na krawędzi spływu, to spokojnie kilogram, 1,5 śniegu. Przy wadze skrzydła 4 kg taka ilość znacząco zaburza charakterystyki lotu. A co to? Skąd tu się wziął ten snowboardzista?
Uwaga. Klamerek tamtych nad tymi. To się zwyczajnie wpierdala śnieg. Ostatecznie wiatr zdechł i nie udało mi się ponownie wystartować, ale skoro dotrwaliście tutaj, to zasługujecie na garść wniosków z tej nauki. Po pierwsze, musi trochę pompować, albo stok musi mieć porządny spad. Polecam jakieś 4-5 metrów na sekundę, żeby łatwiej się stawiało glajta, bo jazda w tej pozycji ze skręconymi biodrami nierówno obciąża karabinki. Glajt nie wstaje symetrycznie i ogólnie całość jest łatwiejsza przy wietrze, który umożliwia zdrową alpejkę. Im więcej wieje, tym mniejszą prędkość trzeba rozwinąć do startu, a prędkość w ogóle dużo łatwiej rozwinąć, jeśli spad stoku jest sensowny. Ogólnie brak wiatru równa się patologia. Ze związanymi nogami wszystko jest łatwiejsze, jeśli możesz podnieść się przy pomocy glajta, to wymaga wiatru. Bardzo istotne staje się świadome sprawdzenie kierunku obracania się jeszcze przed wpięciem w dechę, a raczej powiązanie tego z tym, na którą nogę jeździmy. Starty na switcha są po prostu trudne. Temat w pewnym stopniu warunkuje odchyłka wiatru. W jedną stronę będziemy potrzebować mniej prędkości, no i dobrze, żeby to była strona naturalna dla snowboardu. Zmiana strony oznacza turlanie się po śniegu w uprzęży z wpiętym snowboardem. Not fun. Lepiej jednak zacząć na otwartej przestrzeni, zamiast na startowisku i tam sobie sprawdzić, jak działa cały układ. Do tego polecam wyjąć zapas przed pierwszymi próbami, bo będzie sporo siedzenia na dupie i łatwo pomoczyć pranie. Dobrze też mieć quick pack, bo czy tego chcesz, czy nie, będzie sporo chodzenia. Swoją drogą najlepsza byłaby uprząż typu Borat. Polecam też chować jakoś speed system, najlepiej gdzieś pod tyłek, bo po prostu plącze się pod dechą. Klamry na pewno będą zapychać się śniegiem, bo są blisko ciała i są cieplejsze od otoczenia, także warto na to uważać przy zdejmowaniu uprzęży. Śnieg w komorach waży naprawdę dużo więcej niż na to wygląda, także trzeba na to uważać. Jak raz wejdzie do komór, to polecam odwrócić glajta do backfly'a i tak się chwilę pobawić, bo naprawdę mocno zaburza właściwości lotne. I to by było na tyle. Kilka dni później udało mi się pojeździć po płaskim przy całkiem solidnym wiaterku, także o tym następny epizod.